Siemanko, na wstępie uwaga, dziś będzie syto. Ja piernicz. Powiem tak, nawet gdybym zjadł 10 kilo kiełbasy w swoim Polonezie, to chyba i tak nie poczułbym aż takiej sytości. Inny wymiar, inne odniesienie sytości. Audi RS6 C8, rocznik 2022. W ogóle czytałem ostatnio jakiś komentarz, że Mercedes i BMW robią lepsze kombi niż Audi. Audi to tak troszeczkę jakby odstaje. Jeśli ktoś jest entuzjastą motoryzacji, to ewentualnie, jeśli chodzi o odstawanie, coś w gaciach może odstawać, bo akurat jeśli chodzi o kombiaki, to RS6 jest takim final bossem. Jeśli podoba Ci się ten egzemplarz RS6 C8, możesz stać się jego właścicielem. Wejdź na stronę www.rs6max.pl. Auto jest na sprzedaż, więcej szczegółów no to właśnie na stronce. Dla tego egzemplarza też jest prowadzona stronka na Instagramie, też link do niej daję Wam w opisie filmu. Ok, postaram się już skupić, ale będzie ciężko. Wydaje mi się, że jeszcze chyba żadne Audi mnie aż tak nie ruszyło. Egzemplarz ten jest przedliftowy, 2022 rok i jest to nawet, można powiedzieć, zaleta. Później Wam powiem dlaczego. Według konfiguratora ta dokładnie specyfikacja to prawie 900 000 złotych. Pierwsza rzecz, na jaką tutaj zwrócimy uwagę, to oczywiście kolor. Sonoma Green, jest to lakier z palety Exclusive. Auto dzięki temu jest mega charakterystyczne, ma swoją taką fajną stylówę. W zasadzie to wygląda troszeczkę jak concept car. Wiecie, odważny kolor, te wszystkie przełamania, te wszystkie zaakcentowania. Bo RS6 jest oczywiście znacznie szersza od A6 czy też S6. Jest tak dość mocno spompowana. Ale jeśli chodzi o spompowanie, nie nazwałbym tego jakimś syntolem, tylko powiedzmy takie, kurczę, jest zdecydowanie fit, piękna muskulatura, piękne proporcje. Kto się z tym nie zgadza, ten się nie zna. Dzieje się tutaj na karoserii naprawdę dużo. Druga sprawa, może w ten sposób Wam to zobrazuję, jeśli chodzi o felgi. Są one 22-calowe opony 285/30. Z tyłu felga i opona taki sam rozmiar i zwróćcie uwagę, że to wszystko wygląda proporcjonalnie. Te koła nie są przerysowane. RS6 C8 po prostu jest jakaś taka olbrzymia. Nawet nie chodzi tutaj o długość, no bo ma tak praktycznie 5 metrów równo. Ale nie wiem, może kwestia tej sylwetki, może kwestia tego, że jest ona bardzo szeroka, właśnie tak mocno spompowana, ale kot, jeśli chodzi o wyposażenie, a właściwie specyfikacje, no to lakier, tak jak wspomniałem, paleta Exclusive, felgi pokazałem, większych felg nawet chyba tutaj nie da się zamówić, chociaż 23 też tutaj pasują. Mamy tutaj podwójny pakiet czerni, także czarne są nawet emblematy, oczywiście wszystko jest polakierowane w połysku. Nawet nie muszę mówić, że jakieś radary, tempomaty aktywne, asystent pasa ruchu, no w ogóle co to za informacje, specyfikacja za 900 000 złotych, no. Reflektory oczywiście laserowe. Co ciekawe, jeśli chodzi o układ wydechowy, no to w RS6 trzeba było dopłacić ponad 8 000 złotych, by układ wydechowy był sportowy. Tak jest, standardowa RS6 nie miała sportowego układu wydechowego, chyba. Mi się wydaje, że łatwiej będzie tutaj wymienić, czego ten samochód nie ma. Więc te wszystkie czarne dokładki, tak jak mówiłem, pakiet czerni, proszę, jeszcze zwróćmy tutaj uwagę na tą dupkę, ten kardashiański taki, można powiedzieć, nawet tyłeczek, ale przerysowane, ale nie karykaturalne, broń Boże. Te dokładki w standardzie są srebrne. Tutaj mamy czarne, ale jeszcze mogły być karbonowe, no kwestia gustu. Tutaj jest pakiet karbonowy w środku jedynie. Czekajcie, no to Exclusive wnętrze, no to mi się wydaje full ogrzewania postojowego nie ma ten samochód i head-upu. W środku jeszcze Bang & Olufsen jest, ale ten, jak to brzmi, podstawowy. Rozszerzony bodajże kosztował 36 000 złotych, ale ten jest spokojnie wystarczający. No jeśli jesteście zainteresowani tym egzemplarzem, to tutaj właściciel udostępni Wam jego specyfikację tak dokładną. Teraz bardzo ważna rzecz, jaką ma ten samochód, pakiet RS Dynamic Plus. Jeśli spojrzy się na cenę tego pakietu, no to można się troszeczkę zdziwić, bo ponad 70 000 złotych, ale kurczę. Jest w nim zawarte sporo elementów wyposażenia, także jak najbardziej na plus taki pakiecik w RS6. Przykładowo sportowy mechanizm różnicowy dla napędu quattro. O tak, dynamiczny układ kierowniczy z 2 osiami skrętnymi. Tak jest, tutaj tylna oś też jest skrętna. No i ceramiczny układ hamulcowy. Zwróćcie uwagę,
to jest 22-calowa felga. Wielkość tarcz 44 cm. Czyżby to był 10-tłoczek? No jeszcze z takim czymś to ja się chyba nie spotkałem. Jeśli już jesteśmy przy tym pakiecie, no tutaj muszę wspomnieć o prędkości maksymalnej. Kaganiec jest tutaj przesunięty standardowo. W RS6 jest on do 250 km na godzinę. W RS6 Performance, tak jest, widziałem w konfiguratorze, jeszcze coś takiego mamy, jest do 280 standardowo. W ogóle w poliftowej RS6 do połowy 2025 roku nie można zamówić sobie hamulców ceramicznych i pakiet RS Dynamic kosztuje 20 kilka tysięcy złotych, no ale sporo w nim brakuje. Tutaj, jeśli mamy pakiet RS Dynamic plus z tym wszystkim, co Wam wymieniłem, kagańczyk przesunięty jest na rozsądne, myślę, jak na taki samochód, 305 km na godzinę. Dobra, wchodzimy do środka, ważny samochód, ale też nie chcę, żeby ta prezentacja nie trwała nie wiadomo ile. Panoramiczny dach, no piękne daily, w ogóle jest to też miękka hybrydka, ale o tym później. Otwieramy, oczywiście klapa otwiera się elektrycznie. Bagażnik jest oczywiście spory, ma niesamowicie regularne kształty. Ten samochód ma nawet hak, jest on elektryczny. Przegródki by sobie można było tą przestrzeń całą z tyłu zaadoptować. Koła zapasowego raczej bym się tutaj nie spodziewał. Czekajcie, tutaj rozebrałem troszeczkę właścicielowi. Mamy tutaj, widzę, subwoofer. Jeszcze taka ciekawostka, jeśli kupuje się taką RS6, no to można wstąpić do grupy Audi Sport League of Performance. To jest coś takiego jak AMG Logi. Można też przystąpić. Taki cały pakiecik. Ogólnie, jeśli jesteśmy w tej, można powiedzieć, społeczności, to jesteśmy zapraszani na różne premiery, na różne wydarzenia, eventy. Na przykład też możemy dostać konfigurator przedpremierowo jakiegoś modelu, który ma wejść na rynek, na przykład tydzień wcześniej. Fajny klimacik. Jeśli jesteśmy jeszcze z zewnątrz, no to słówko o zawieszeniu. Normalnie jest tutaj pneumatyka. Ale w tym egzemplarzu mamy zawieszenie Dynamic Ride Control, czyli jest to po prostu hydraulika. Na pneumatyce RS6 jest ogólnie bardziej miękka, bardziej tak zestrojona na daily, chociaż jeśli chodzi o DRC, no to też tutaj nie ma jakiegoś tam, wiecie, dramatu, że to od razu będzie jakaś taczka, tylko po prostu wszystko odbywa się tutaj dynamiczniej, mniej skacze ten samochód, inaczej nam troszeczkę przekazuje informacje o drodze, przykładowo jak też pędzimy po łukach, no to potrafi nam on tak jakby od boku ustabilizować. Dobra, wejdziemy do środka. Jest też system bezkluczykowy oczywiście, chociaż też jest to opcja, nawet w RS6, co jest bardzo ciekawe. Wiecie co, ja tutaj wszedłem do środka, odpalimy ten wóz, bo mamy komfortowy dostęp. No i czekajcie, chcę tutaj po prostu pod siebie, pozycję za kierownicą ustawić. Teraz fotel dosunął się do przodu. No ja tutaj siedzi mi się bardzo wygodnie, poprawna pozycja. Ale to brzmi już z tyłu, nawet teraz w trybie komfort jak lokomotywa. Dźwięk otwierania drzwi i zamykania. Proszę. Jest tutaj dociąganie i to dwustopniowe, takie nowoczesne, bezpieczniejsze, ale gdy tak trzaśniemy, kulturka. Jest też tutaj system Soft Open. Jest to też w A6 normalnej. Chodzi o to, że jak wchodzimy do auta, no to wszystko to nie odbywa się tak mechanicznie, tylko pociągamy za klamkę i to drzwi jakby zamek elektrycznie odskakuje i tak jest też od wewnątrz. Tylko tak pociągniemy i tylko jest cyk. No trochę skór w tym aucie znajdziemy. Tutaj akurat jest alkantarka, skórka, no i tutaj miękko wykonany boczek, dekory, taki jakby półmatowy chrom, Bang & Olufsen i skórka. Według konfiguratora jest ona brązowa, ale w zasadzie jest taka troszkę brązowa, troszkę beżowa, koniak. Tapicerka skórzana Walcona, dokładniej mówiąc, z barwną stebnówką. Tego w zasadzie nigdy nie widać, ale często muszę wspomagać się ściągawką, właśnie jeśli chodzi o konfigurację, dlatego tutaj jest barwna stebnówka. Brzmi to bardzo premium. Jest to kawał dużego kombi. Właściwie, czy ja wiem, nie jest to samochód sportowy, tylko taki all-rounder do wszystkiego. Czy przyjemny? Przyjemny w użytkowaniu. Trochę duży. Jak widać, miejsca mam tutaj całkiem sporo. Jeszcze powinienem sobie, roletkę tutaj dziabnąć. Czy to na głowę, czy to na nogi, bez problemu. 4-strefowa klimatyzacja automatyczna, podgrzewana tylna kanapa. Ale to wszystko takie... Też niektórzy piszą, że Audi to wcale nie jest premium, to taki lepszy Volkswagen. Chłopie! Czarna podsufitka z Alcantary, była ona za dopłatą. Panoramiczny dach wygląda w ten sposób, że po prostu są tutaj dwa takie
okna, dość spore. Tutaj w ogóle nawet roletkę możemy sobie wyjąć, zamontować zaraz za przednimi fotelami. Wtedy mamy jedną wielką przestrzeń bagażową z tyłu, gdy złożymy kanapę. Tak jest, dzik, ale praktyczny. No i przestrzeń pasażerska z przodu. Za chwilkę się tam przeniesiemy. Nawiewę mamy tutaj po środku, oczywiście na nogi i w słupkach B. W ogóle ładnie pachnie w tym samochodzie taką właśnie skórką. Jest to zapaszek zdecydowanie pozytywny. No i tutaj boczek drzwiowy, tak samo w zasadzie jak z tyłu, tylko oczywiście mamy tutaj więcej przycisków. Przyciski wyglądają w ten sposób. Zwróćmy też uwagę na dekory. To jest karbon. Tylko właśnie taki surowy, nie polakierowany. Czuć tutaj zdecydowanie pod palcem całą strukturę, taka jakby, tak jak wiklina trochę to wygląda. Z takim czymś chyba spotkałem się bodajże w M2 Competition kiedyś. Nawet nie byłem pewny, czy to jest prawdziwy karbon, czy to jest prawdziwy karbon, tylko bez takiego ostatecznego jakby obrobienia, tak surowo. Proszę bardzo. Pięknie. Półkubełki jakby, zagłówek nie jest tutaj regulowany. RS Duma. I perspektywa z oczu kierowcy. W ogóle myślałem, że mi silnik zgasł, a on aż tak miękko pracuje tutaj. Niesamowite. Myślałem, że zgasł. Dobra, tak to wygląda. No, w sumie normalnie, tak jak w A6. Właściwie cała buda jest tutaj zmieniona, bo przód, tył, błotniki, tylne drzwi, przednie drzwi. Kurczę, akurat to bym sprawdził. Przednie drzwi, zobaczcie. Soft open. Sam nie wiem, ale przednie drzwi chyba też są tutaj zmienione, tak mi się wydaje. Szyby są takie same. Szyby i może tylna klapa też. Tak, od tej lotka z tyłu, owiewki aero. W ogóle te progi też jak się tutaj wychodzi, no to trzeba uważać, żeby sobie spodni nie pobrudzić, bo one naprawdę też są takie odstające. Deska rozdzielcza pokryta jest cała skórą. O, tutaj twardszy plastik, tutaj też, ale black piano, emblemat Quattro. Zanim ktoś tutaj się posika i powie, tutaj jest twardy plastik. W każdym samochodzie będzie w środku twardy plastik w pewnych miejscach. Jest to całkowicie normalne, ale na przykład tutaj, tutaj już jest skórka. Tutaj w ogóle jest miękko. Tutaj też wszystko jest w dekorach. Oczywiście dwa ekrany, no już systemu multimedialnego Wam aż tutaj tak dokładnie nie będę pokazywał. Jest to ekran haptyczny, na nim jest matowa folia. Tutaj jest drugi ekran, obsługa klimatyzacji, ale też innych różnych rzeczy. Wentylowane, podgrzewane fotele. O, tutaj jeszcze jest na przykład radyjko, adres domowy, nawigacja, tak żeby szybko wcisnąć. Proszę, mamy nawet tutaj pokładową perfumkę, amplikator zapaszku. Grzana kierownica, a tutaj jest haptyczny też. Wiadomo, trzeba się troszeczkę do tego przyzwyczaić, ale w zasadzie, no, jakiś czas temu była to nowość, teraz już jest norma i to nie tylko jeśli chodzi o Audi, u innych producentów to samo. W Mercedesie przykładowo, no to mamy też tutaj dotykowe gładziki już na kierownicy, a tutaj jeszcze wciąż analogowe takie przyciski. Znaczy przyciski, rolki, w ogóle kierownica wygląda w ten sposób. Czy ja wiem, czy aż taka ekstremalna? Widać, że jest to jakby usportowiony samochód. Daje nam znać, że jest to usportowiony samochód. Wieniec jest średniej grubości, cała jest ona perforowana. Bicepsiki, manetki, tutaj też zaakcentowanie. Emblemat RS i tutaj kolejny. Dwa tryby RS1 i RS2. Są one do skonfigurowania pod siebie. Oprócz trybów RS1 i RS2, no to tutaj są też tryby jazdy Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic i proszę, taki tablecik od Audi. Proszę tutaj, czy wszystko jest przegrzane, nagrzane, czy chłodne. Jakieś tam rzeczy typu ambiente, jakieś Android Auto. Tutaj chyba są takie najciekawsze rzeczy. Jeśli mamy tutaj zawieszenie hydrauliczne, no nie można sobie akurat prześwitu zwiększać i zmniejszać. Jedynie sztywność, no i działanie całego zawieszenia odbywa się w tle, ale działa to dość naturalnie. Po prostu samochód nam się będzie bardzo dobrze i pewnie prowadził. W ogóle Audi Drive Select, weźmiemy sobie na przykład RS1. Widzimy, co tutaj można sobie zmieniać. Napęd, zawieszenie, układ kierowniczy, dźwięk silnika, no i quattro. Jak tutaj jesteśmy z boku, to może schowek. O właśnie! I cyk, proszę bardzo. To jest życie, jaki dopracowany model. Bardzo fajny dodatek do samochodu. Jeśli o mnie chodzi, to akurat wolę się pobawić modelem w skali 1:1. Jeszcze liczniki. Layout jest oczywiście też zmieniony względem A6 czy też S6. Prędkościomierz wyskalowany do 320. View, proszę bardzo. Tak sobie można to zrobić. Tutaj wszystko jest ekstremalnie proste w obsłudze. Na przykład ustawiłem sobie tutaj na zasięg, no to co, komputer pokładowy, ale wciskam ten przycisk. No i tutaj takie rzeczy można sobie ustawić. Przechodzimy w bok.
no to muzyka, telefon, nawigacja, wciśnijmy View, ale to ładnie wygląda. Oczywiście, gdy wciśniemy tutaj przycisk RS, no to wszystko też tutaj nam się zmienia na liczniku. O, proszę bardzo, dokładnie, słupki. Dobra, i myślę, że możemy gasić, jeszcze zajrzyjmy pod maskę. Ale to jest kozak, gnój, taki straszny gnojek. Znaczy gnojek to na przykład może być RS3 albo moja A-klasa w AMG. Jeśli taka RS6 spotkałaby na autostradzie mojego Mieczysława, no to po prostu podeszła i złapała go za gardło, zapytała, czy ma jakiś problem. Troska, hashtag 4.0 TFSI V8, ale co ciekawe, dla wielu może być to ekstremalnym zaskoczeniem, jest to miękka hybryda. Jak jedziemy sobie tym samochodem spokojnie, w trybie efficiency na przykład, no to potrafi nam się silnik tutaj wyłączyć w czasie jazdy, gdy zwalniamy, jest tryb żeglowania, jest tryb odłączania cylindrów. Jest to system COD, Cylinder on Demand, dokładniej. 4-litrowa V8, oczywiście podwójnie uturbiona, moc 600 koni mechanicznych, moment obrotowy 800 Nm. Czekajcie, czy jeszcze o czymś nie zapomniałem? Napęd quattro to już mówiłem, skrzynia biegu ZF8 HP 8-stopniowa. Wiem, że tutaj ktoś w komentarzach może mieć zastrzeżenia do alternatoro rozrusznika, czy tam rozruszniko alternatora. Faktycznie wcześniej ta część była tutaj montowana wadliwa, ale na gwarancji ją po prostu wymieniano. I tutaj w tym egzemplarzu właśnie ten rozruszniko alternator był wymieniany. Ktoś też może powiedzieć, że na przykład w hamulcach coś tam będzie nie tak. Właściwie tutaj właściciel nie miał żadnych zastrzeżeń do hamulców, ale no, to jest jego daily bardziej, nie jakiś Cayman GT4, którym po prostu śmigamy na tor. No już nawet to, że jest to miękka hybryda, daje nam jakby troszeczkę taki znak, że jest to bardziej, tak jak wcześniej powiedziałem, allrounder uniwersalny, cruiser autostradowy, ekstremalnie szybki, luksusowy. W ogóle zużycie paliwa na przykład 21,2 na krótkich dystansach, ale myślę, że spali mniej, ja bym spalił mniej. Zużycie paliwa w mieście według WLTP 12,8 i jest to jak najbardziej do osiągnięcia. Nawet w poprzedniej RS6 czy też S7 jak miałem, krajóweczki 10,4, autostrada 10,8, średnie 12,4. Kawał auta, no to też maszyna troszeczkę będzie ważyć, 2175 kg. To jest jakaś taka olbrzymia masa. Na początku, jak ten samochód wszedł na rynek, no to wszyscy byli w szoku, ale dziś, mimo wszystko, osiągi tego auta są, myślę, że jak najbardziej wystarczające, gdy na przykład jedziemy sobie do Chorwacji z rodziną i chcemy wyprzedzić jakiś autobus. Przyspieszenie do pierwszej setki deklarowane przez producenta 3,6 sekundy. A prędkość maksymalna, tak jak wspomniałem, zależnie od konfiguracji 250, 280 kagańczyki i tak jak tutaj 305. To by było na tyle. Myślę, że czas przenieść się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Dobra, moi mili, jesteśmy na miejscu. Czas na soundcheck. Tak jak można się spodziewać, w trybie Comfort czy też Efficiency spokojniutko i cichutko. Mamy tutaj klejone szyby, także miałem tutaj problem z umiejscowieniem Racebox, właściwie anteny zewnętrznej, bo też nie wspomniałem wcześniej, całe auto jest oklejone folią PPF, nawet przednia szyba. A do folii coś się nie chce mi kleić. Proszę, tutaj mamy wskaźnik prędkości, jaka tu się odnotuje, maksymalna. Tutaj nie ma klejonego chyba. No, ale odpaliłem tryb RS2. Tutaj jest on przystosowany pod próbę autostradową. No, mamy tutaj soft limiter gdzieś na 3500 obrotów, ale jest spoko. W zasadzie wewnątrz jest bardzo fajnie wygłuszony ten samochód. To aż tak tego wszystkiego nie słychać. Czekajcie. Zużycie paliwa skasowane. I dobra, myślę, że będziemy cisnąć. Póki co pojedziemy sobie z klimatyzacją odpaloną. Dzisiaj jest bardzo ciepło. Tutaj nie chcę, żeby kamery się mi przegrzewały. Będzie ok. No to będzie ciekawa próba autostradowa. Napiernicza jak
dzik po szyszkach ten samochód. No i dobra. No i taki to temat właśnie z RS6, C8. Nie można mocniej, przynajmniej po stronie polskiej, no bo do 140 ograniczenie. Powiem wam, ale to jest dzik, ale tak w zasadzie aż słychać, że jest tutaj V8, ale ten wóz aż tak strasznie się z tym nie afiszuje. Nie ma jakiegoś takiego że wiecie, zaraz kurczę widzicie i zaraz coś wybuchnie. Nie, no taka RS6 dla osób kulturalnych maszyna. Jak na razie 26,4, ale w trybie efficiency jak lecimy, no to tutaj pewnie by był wyłączony już silnik, by się toczył samochód w trybie jakimś żeglowania. Wiatr w stronę Berlina będzie raczej w plecki i to taki jest wiaterek dzisiaj, no. Dobra, ściągnąłem na chwilę kamerę. Przepraszam za włoski, ale wiecie jak jest. Test przypałowości Audi RS6 C8. Nie ma przypału. Jest wszystko ok. Ale oj tak, przykuwa wzrok ten samochód zdecydowanie. Jest to chyba najbardziej takie walące po oczach w kombi, z jakim miałem do czynienia. No i dobra. Współczuję tej zewnętrznej antence dzisiaj. Dobra, wyłączę klimatyzację. Nie wiem. Coś tam zawsze ta klimatyzacja zabiera, myślę. Dobra, tryb RS2 i niemiecka strona. Odcinek bez ograniczeń. - 8,31, ale wiadomo, tutaj było z górki. Dobra, i do drugiego mostu zweryfikowaliśmy sobie to, że ten samochód na pewno nie ma kagańca do 250 km na godzinę, bo było prawie 260. Z górki dwa pomiary, ale to ponad 2%. 8,31 100-200 i 200-257,5 sekundy. Wie co, prędkości obrotowe to chyba sobie na powrocie zbadamy, ponieważ no będzie pod wiatr i to jest takie mniej istotne w zasadzie. Tutaj można sobie chyba... Czy coś sobie zmierzymy? Jestem ciekaw. Tu taki luźny Ryszard. 190 to w ogóle to jest prędkość taka do opowiadania i to o takich rzeczach naprawdę... Co tak, powoli będziemy się tutaj... Powoli będziemy się bujać. Jak na razie 257 było. To nie jest opór. No trochę jest ruch. Dobra, tak spokojnie 240 sobie na przetrzymanko. Hamujemy, bo wyprzedzanko. Raz przetrzymanko, raz wyprzedzanko. Myślę, że tutaj będzie dobry moment, by zbadać sobie 100-200. Ale dajmy wyprzedzić temu Passatowi B9. Passat B9, proszę Państwa, nowość. Niech on wyprzedzi, no i dociśniemy. I dobra. Dobra, mam nadzieję, że w 100 km na godzinę wjechaliśmy z pełnym boostem. O minus 1% i 8,39, proszę Państwa. Jest to straszny dzikus. I teraz równiutko 200, 250, 8,79. No i co? Znowu przytrzymanko, bo może być wyprzedzanko. Dobra. I dzida. No to tu będzie. To tu będzie. Paczki, prawy pas, bo zawsze może ktoś być szybszy. Dobra, i to jest chyba kagańczyk, proszę Państwa. Już Wam mówię.
Gorąco się to zrobiło. I to wcale nie dlatego, że klimatyzacja jest wyłączona, a żebym się napił. 303 km na godzinę i więcej raczej będzie tutaj ciężko uzyskać. Wie co? Tutaj jeszcze jakieś 100-200 może szybkie? Dobra, ale poczekajmy, bo tutaj jest za bardzo z górki. Myślę, że teraz będzie ok. Lekko z górki, a później lekko pod górkę. Nie potrzeba długiego dystansu, by 100-200 badać w tym samochodzie. No, i znowu kurczę, minus 1% i 8,39, no identycznie jak wcześniej. Ja pierniczę, dobra, z Raceboxa najwyżej rekalkulację tutaj wam wrzucę. Ale powiem wam, takie kurcze, wiecie, to jest taka, kurczę, jakby cisza przed burzą, te 300 km na godzinę w RS6, bo z jednej strony no mamy świadomość, ile jedziemy, ale z drugiej jest tutaj kulturka. Po prostu nie ma jakiegoś takiego, jakby to ująć, strachu o samochód, bo strasznie pewnie się nim po prostu jedzie. Jest to po prostu pewniak, no RS6, no człowieku. Zjeżdżamy na drugim zjeździe za przejściem granicznym w Kołbaskowie na Szmyln. Tylko wiecie, no kurczę, no jak mamy 3 paczki na liczniku, no to głupi się nie boi. Zawsze jest jakieś takie, wiecie, wewnętrzne rozterki wtedy są. Można tak to ująć? Chyba można, myślę. Dobra, soundcheck sobie zrobimy. Tutaj damy sobie w tryb manualny. Jezu, ale to są te dziczki, które tu czasami obserwują, to są słabe uszami przy tym dziku, którym dziś jedziemy. I dzida. No. Jezu. Jest. Średnie zużycie paliwa 28,7. Jak na miękką hybrydę to trochę jest, ale jak na Audi RS6 myślałem nawet, że może i więcej pokaże ten samochód. Generalnie RS6, czy to C7, czy C8, jeśli obchodzimy się z nimi tak z głową, to kurczę nie są aż takie paliwożerne. Jak na V8 to jednak chyba oszczędniejsze. Piękna to była próba autostradowa. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ten cały film wam się niesamowicie podobały. Także pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie trzymajcie się. RS6max.pl. Zapraszam.